3, 4, plusk. Kto dłużej wytrzyma pod wodą? Nie bawiliście się tak nigdy nad jeziorem ze swoimi rówieśnikami? A może kto dotknie płytek na dnie basenu? Przełamywanie barier i bicie kolejnych rekordów jest chyba w naszej naturze. Dlatego dziś porozmawiam z Agatą Bogusz na temat zawodów we freedivingu. Czym różni się statyka od dynamiki? Na jak długo wstrzymuje się oddech na takich zawodach? Oraz czy dopuszczalna jest wcześniejsza saturacja tlenem przed biciem kolejnego rekordu? Zapraszam do wysłuchania odcinka o zawodach i o sporcie we freedivingu. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Agata. Cześć. Chciałem cię spytać, gdzie ostatnio nurkowałaś? Ostatnio nurkowałam. Zależy jak. Pod wodą? No nie, no czy na głębokość, czy na przykład w poziomie, czy... A jakkolwiek tak naprawdę. No dobra, to może ostatni mój kontakt z wodą to był w Łodzi na Zatoce Sportu, a z głębokością ostatni był, wydaje mi się, że w Grecji w październiku, jak byliśmy na obozie freedivingowym. Obóz freedivingowy. Wiem, że organizujesz też event. Są to zawody, jeśli dobrze pamiętam, Bluego Minicomp. Tak, organizujemy razem ze Stowarzyszeniem Freediving Polska zawody basenowe na basenie właśnie Zatoka Sportu 27 marca. No i będą to zawody rozegrane w 2 konkurencjach, o których sobie zaraz powiemy, w statyce i w dynamice. I jest szansa, że będzie może pobity rekord świata. O, brzmi super. No właśnie to są moje pytania, bo rozumiem, że freediving polega na tym, że bierze się głęboki oddech, idzie się pod wodę, ale są różne dyscypliny i rodzaje tego freedivingu. I bicie rekordu świata, rekordu Polski i w różnych tego typu zawodach są różne dyscypliny. Przybliżysz mi, czym to się między sobą różni, jak to wygląda? Czy to jest po prostu, że freediver wchodzi pod wodę i tam siedzi, nie wiem, 10-20 minut, nie wiem, jakie są rekordy? Czy są jeszcze inne typy? No 20 minut na jednym oddechu bez wspomagania tlenem raczej nie siedzimy. O, to też rozmawiamy sobie w takim razie o dopingu. Dobra, to zaczniemy sobie może właśnie od dyscyplin i takiego podstawowego podziału. Tak jak powiedziałeś, freediving generalnie polega na tym, że wstrzymujemy oddech w wodzie. I teraz taki podstawowy podział dyscyplin jest na dyscypliny basenowe i na dyscypliny głębokościowe. I zacznijmy sobie może od tych basenowych, bo jest ich mniej. Pierwsza taka najprostsza pozornie konkurencja, w której nie trzeba mieć żadnych praktycznie umiejętności poza leżeniem i wstrzymywaniem oddechu. Coś dla mnie. To jest statyczne wstrzymywanie oddechu, inaczej statyka, skrót STA, tak jak możecie znaleźć gdzieś tam w jakichś rankingach. I ta konkurencja polega na tym, że leżymy na powierzchni wody, z twarzą skierowaną w dół, tak żeby drogi oddechowe były zanurzone i wstrzymujemy oddech na czas. W bezruchu, bo im więcej ruchu, tym większe mamy zużycie tlenu. Także nurek po prostu leży płasko na powierzchni wody i wstrzymuje oddech jak najdłużej da radę. I to jest dyscyplina, nazywa się statyka, tak? Tak. I jest robiona, nie można robić tego, nie wiem, na tapczanie w pokoju. No nie, bo musimy mieć pewność, że nurek nie oddycha, a trudno byłoby to kontrolować tak z twarzą na powierzchni, trzeba by zakładać jakieś maski, a mamy nurkować, więc jednak ten czynnik wodny jest dość ważny, jest potrzebny. Tak. No i co, może 2 słowa o rekordzie świata. Rekord świata w tej konkurencji wynosi około 12 minut. Rekord w AIDzie to jest 11:35, natomiast wiemy, że któryś z zawodników wstrzymał oddech na 12 minut, Branko Petrowicz chyba, natomiast nie wiem, jakie są przyczyny, że ten rekord nie jest oficjalnym rekordem świata, więc tak czy siak wiemy, że jesteśmy w stanie przez 12 minut bez wspomagania tlenem, to jeszcze raz dodam, nie oddychać. Dodaję o tym wspomaganiu tlenem, dlatego że prawdopodobnie część z waszych widzów mogła widzieć takie rekordy, gdzie ludzie około 20 minut leżą sobie w akwariach i robią statykę. Ale to jest ta 20-parominutowa statyka, jest po wentylacji czystym tlenem. Przed wejściem do wody, tak? Przed wejściem do wody, więc wiadomo, że organizm jest wtedy wysycony bardzo mocno tlenem i ten czas wstrzymywania oddechu jest 2 razy dłuższy niż bez wspomagania. To są tylko i wyłącznie rekordy Guinnessa. Żadna z organizacji freedivingu nie uznaje rekordów wykonywanych po wentylacji tlenem. To w takim razie od razu mi się nasuwa pytanie, czy przed biciem albo nie wiem, po biciu takiego rekordu ktoś sprawdza, czy nurek tam sobie
na boku nie wciągnął tlenu w jakiś sposób? Tak, w zasadach opisanych i w AIDzie, i w SMASie jest wyraźnie stwierdzone, że zawodnik przed startem musi być około godziny na widoku sędziego i jest zakaz korzystania z jakichkolwiek mieszanek, w których poziom tlenu wynosi więcej niż 21%. Okej, czyli jest to pilnowane, sprawdzone. Tak. Normalnie tak na prawdziwych zawodach, nie wiem, badanie antydopingowe, tak? Znaczy, doping to jest coś innego, a tlen to jest coś innego, tak? Więc przestrzegamy, żeby przed startem nie korzystać z tlenu. Po starcie jest to już dozwolone, bo jakby nie wpływa wtedy na twój wynik. No i to jakby mówimy o tym, że to jest doping, ale nie doping w takim znaczeniu WADA, tak? Jak są te substancje inne, które mogą wspierać sportowców. To czy w tym biciu statycznym, jak nurek sobie leży i nie oddycha, nie rusza się, skąd my wiemy, że on dalej żyje? No bo 12 minut jest naprawdę długi czas. Jest komunikacja z nurkiem, jak najmniejsza. Tak jak mówiłam, chodzi o to, żeby nie poruszać się, bo to zużywa tlen. Więc taki nurek leży nieruchomo, trochę wygląda jakby zapadł w sen, albo był w jakiejś takiej mocnej medytacji i od czasu do czasu on jest cały czas asekurowany przez partnera albo przez oficjalnego nurka asekurującego i ten asekurujący nurek albo słownie, albo dotykiem zadaje mu pytanie. Zazwyczaj to jest popukanie w ramię, tak, palcem, na zasadzie czy jesteś okej cały czas. I ten, który wstrzymuje oddech uniesieniem palca albo znakiem OK, albo jakimś innym umówionym sygnałem, pokazuje tak, jakby jestem cały czas przytomny. I sędziowie, ja też jestem sędzią, więc wiem, jak to wygląda od tej strony sędziowskiej, możemy też poprosić asekurującego nurka, żeby na nasze polecenie jakby sprawdził, czy na pewno ten człowiek jest przytomny. Tak, jak nam się coś nie podoba, nie wiem, na przykład nurek wypuści bąble, co jest oznaką tego, że jakby traci kontrolę nad układem oddechowym, nad mięśniami, tak, to możemy poprosić, jakby spytaj zawodnika, czy jakby, żeby dał sygnał OK. A czy taki nurek bijący rekord jest podpięty pod jakieś czujniki? Tętna? Nie. Jest zakazany monitoring funkcji fizjologicznych podczas oficjalnych konkurencji. Można sobie to monitorować na treningu, natomiast w trakcie zawodów nie. Może w przyszłości tak będziemy robić i jakby sędziowie będą mieli podgląd do tego, co się dzieje z zawodnikiem, natomiast sam zawodnik nie może widzieć jakby tych parametrów, bo mógłby wtedy podejmować decyzję, czy już ma się wynurzyć, czy nie. A tak to musimy polegać tylko na własnych odczuciach. To bardziej też myślałem po prostu, żeby właśnie sędziowie widzieli, czy ten nurek ma jeszcze jakieś tętno, czy jeszcze oddycha, zamiast go właśnie się z nim komunikować. Tętno będzie miał cały czas, bo nawet jeżeli dojdzie do utraty przytomności, to serce cały czas bije, więc jakby nie tracimy... Nie ma utraty tętna. To, co jedynie myślę, że mogłoby dawać jakąś informację, to jest poziom tlenu w organizmie, ale też wytrenowani freediverzy mogą jakby tą granicę odporności na niedotlenienie nieco przesuwać. Więc powiedzmy, że większość osób w okolicach utraty jakby spadku poziomu tlenu o połowę we krwi traci przytomność, to u freediverów może to być trochę później, więc też nie możemy podejmować decyzji, póki faktycznie ktoś nie straci przytomności. Czyli dalej standardowa metoda jest OK, tak. Działa. Tak, jakby start jest dyskwalifikacją w momencie, gdy nurek straci przytomność. Także zawsze jakby czekamy, aż nurek sam siebie dyskwalifikuje i dopiero jest wyciągany przez asekurujących. Mówiłaś o tętnie. Czy takie tętno takiego nurka bijącego rekord statyczny bardzo jest spowolnione? Tak, może spaść do, no myślę, że poniżej 30. O matko. Ale to w ekstremalnych przypadkach, jak zawodnicy są bardzo dobrze wytrenowani. To brzmi naprawdę niesamowicie. To jest bardzo niska wartość. Okej, to faktycznie. Nawet być może niektóre urządzenia by nie wykryły, że ten tętno jeszcze jest. Jeszcze mam właśnie pytanie a propos tego bicia rekordu statycznego. Czy tutaj temperatura wody ma znaczenie? Czy to raczej standardowa temperatura wody basenowa, jakaś, która powinna być brana przy rekordach? Trochę wracamy znowu do fizjologii. Jednym z warunków długiego wstrzymywania oddechu jest silny odruch nurkowy, to jest taki zespół zmian fizjologicznych, które zachodzą w organizmie w sytuacji wstrzymywania oddechu, zwiększonego ciśnienia i kontaktu z wodą. I teraz, gdy woda jest chłodniejsza, to ten odruch nurkowy będzie silniejszy. Natomiast jeżeli będzie nam zimno w wodzie, to część tlenu będziemy zużywali na to, żeby odgrzać organizm, tak? Będziemy mieć takie drgawki, dreszcze. No i wtedy wiadomo, że ten czas będzie krótszy. Także fajnie jakby woda była chłodna, ale w
większą część ciała powinno być nam po prostu ciepło, więc to taki jakiś złoty środek. Nie? Okay. I kończymy temat statycznego bicia, statyczną dyscyplinę. Teraz mamy tą dynamikę, tak? Czym ona się różni? Tak, druga konkurencja basenowa to jest dynamika. W skrócie już o wszystkich, bo ona jeszcze ma podział na wewnętrzny, a na razie o wszystkich trzech. Chodzi o to, żeby pokonać jak najdłuższy dystans w poziomie na jednym oddechu. Pływamy od ściany do ściany pod wodą, drogi oddechowe są cały czas zanurzone, po prostu przemieszczamy się do przodu. Tak, dopływamy do jednej ściany, zawracamy, płyniemy do kolejnej, znowu zawracamy i tak. Dopóki nam wystarczy tlenu. I jakie są mniej więcej rekordy? Zależy od dyscypliny, bo mamy znowu podział w tych dynamikach, w zależności od tego, w jaki sposób się poruszamy. Możemy się poruszać klasycznie żabką, taką trochę zmodyfikowaną i to jest dynamika bez płetw i tu rekord świata jest około 250 metrów. I dodam, że należy do polskiego zawodnika, do Mateusza Maliny. Mamy dynamikę w 2 płetwach, w której płynie się stylem klasycznym, czyli nożycowym. Okay. I tu też rekord jest w okolicach między 250 a 300. Nie pamiętam, bo te rekordy się też często zmieniają. I mamy trzecią dynamikę. Dynamika ogólnie się nazywa w płetwach. I tam płyniemy w monopłetwie albo w 2 płetwach stylem delfinowym. I tu jest największy wynik, bo ponad 300 metrów. I też należy do Mateusza. Czyli jesteśmy mistrzami. Tak. I co jest ważne, damskie rekordy też należą do Polek, do Magdaleny Solich-Talandy. Także mamy naprawdę najlepszych zawodników basenowych na świecie. I te rekordy będą niedługo pobite jeszcze raz. Będzie próba ich pobicia, Będzie tak? próba pobicia, tak? Czy zostaną pobite, to okaże się 27 marca. Wydaje mi się, że tak. Dlaczego by nie? No to nie jest takie proste. W dynamice, czy jak już pływa się w dystansie, czy tam są jakieś, nie wiem, balasty specjalne, czy nie ma tych balastów, czy to jest po prostu nurek i płetwa? Nie, w dynamice korzystamy z balastu po to, żeby mieć neutralną pływalność, powiedzmy, na środkowej głębokości basenu, tak? Zależy jak głęboki jest basen. I dzięki temu całą siłę możemy włożyć w przemieszczanie się do przodu, a nie w walkę z wypornością. Więc tak naprawdę podczas dynamiki mamy dosyć dużo balastu na sobie. Tak, bo często pływamy w piance po to, żeby mieć dużo lepszą opływowość ciała. No i do tego mamy pełne płuca powietrza. Część nurków jeszcze dopakowuje płuca, czyli poza ten normalny oddech, że tak powiem, dopompowuje tak trochę siłowo więcej powietrza do płuc, w związku z czym jakby ta ilość, objętość powietrza w płucach jest bardzo duża. No tak, to by ich wyrzuciło do góry. I te ciężarki, z których korzystamy, to są tak zwane neck weighty. Taki na kark się nakłada? Tak. Tak, i one mają różną formę, taka klasyczna, którą każdy może sobie zrobić w domu, to jest po prostu dętka od roweru z ołowiem w środku i z klamerkami takimi od plecaka sobie zapinamy na szyję, ale już są firmy, które się specjalizują w produkcji tego sprzętu i robią je na przykład takie tylko obręcze zakładane na szyję z wydłużonym ogonem na plecy, dzięki czemu jakby ciężar główny jest tam, gdzie jest największa wyporność, tak? Czyli po środku między łopatkami, tam gdzie są płuca. I dużo tego balastu się bierze? No, sporo. Mniej więcej, nie wiem, 4 kilo, 8? Więcej, więcej niż 4 kilo. Okej, to dużo. To faktycznie sporo. No jeżeli powiedzmy przeciętna objętość płuc ludzka to jest około 7 litrów, wysocy i trenujący freediverzy, wydaje mi się, że Mateusz ma około 10, nawet więcej, a może 12, no to 12-litrowe płuca, zastanów się jaką mają wyporność, bardzo dużą, to ile musisz założyć balastu, żeby to zrównoważyć. I czyli rozumiem, jest start, to jest od momentu wejścia pod wodę i liczymy ile basenów to przepłynie. Tak. I tam, gdzie wypłynie jest koniec. Tak. Jest rozciągnięta miarka wzdłuż brzegu basenu i w miejscu wynurzenia dróg oddechowych, czyli czasami może być tak, że nurek się wynurzy gdzieś tam po środku toru i spłynie do brzegu, to w tym miejscu, w którym już nos się wynurzy, to jakby zaznaczamy sobie na taśmie, gdzie to było. No i jeżeli nurek wykona procedurę powierzchniową prawidłowo, czyli pokaże sędziemu, że jest przytomny, to nurkowanie jest zaliczone. Czyli nie może wyjść i paść po prostu? Nie, musi być przytomny i wykonać jeszcze tą procedurę. Jak już wykona procedurę, dostanie kartkę, to wtedy może paść. A na czym polega taka procedura? Procedura powierzchniowa wygląda tak, że
w AIDzie, bo też w Smashie jest trochę inna. W AIDzie wygląda tak, że zdejmujemy sprzęt twarzowy, czyli maskę albo okularki i nose clip, czyli zatyczkę na nos, jeżeli z taką pływamy. Pokazujemy w kierunku sędziego jeden wyraźny znak OK, czyli połączenie kciuka z którymś z paluchów i mówimy I'm OK. I teraz w tej procedurze nie możemy zmienić kolejności, nie możemy dodać żadnych dodatkowych sygnałów, czy werbalnych, czy niewerbalnych. Musimy ją wykonać w kierunku sędziego, czyli jak, nie wiem, wynurzysz się na środku toru i zrobisz plecami do sędziego, nawet jeżeli na przykład, nie wiem, safety freediver będzie widział, to się nie liczy. Bo chodzi o to, żebyś, no musisz pokazać, że jesteś okej, a jeżeli nie wiesz, gdzie jest sędzia, to znaczy, że nie do końca wiesz, co się dzieje. I na całą procedurę jest 15 minut od wynurzenia się na powierzchnię. Więc to jest taki trudny moment. Właśnie to dla mnie brzmi to najtrudniejsze w tym całym wszystkim. No, ale jakoś musimy sprawdzić, czy nurek jest na pewno przytomny, nie? Więc w trakcie tych 15 minut od wynurzenia, nie dość, że muszę przeprowadzić oddychanie recovery, czyli przywrócić poziom tlenu z powrotem do organizmu, to muszę jeszcze zrobić tą procedurę. Odnaleźć sędziego i wszystko zrobić dokładnie po kolei. Znaczy zazwyczaj jest tak, że jak pływamy na basenie, to już jakby automatycznie wiemy, gdzie jest sędzia, więc i tak będziemy robić to w kierunku sędziego. Czasem gorzej jest na głębokości, jak jesteśmy na linie i możemy się wynurzyć na przykład plecami do platformy, na której siedzi sędzia. Ale przy głębokości jest tak, że jest dwóch sędziów, jeden jest w wodzie, drugi jest na powierzchni. I no, ten sędzia, który jest w wodzie, trochę pomaga i się ustawia tak, żeby w miarę być twarzą do zawodnika, nie, żeby nie utrudniać. Okej. To mówimy o sędziach. To na takich zawodach ile jest sędziów? 2? 3? Na zawodach basenowych na zawodnika, znaczy w sensie na start wystarczy jeden sędzia, tak? Na zawodach głębokościowych potrzebnych jest 2 sędziów. Właśnie dlatego, że musi być jeden w wodzie, który patrzy, czy tam wszystkie procedury w wodzie są zachowane i drugi siedzi na zewnątrz na platformie, żeby też w razie czego móc wspomóc akcję ratunkową, jakby się coś działo. I podejmować decyzje, jakby widząc sytuację z zewnątrz. Czy w zawodach dynamicznych, jak nurek sobie pływa, to ktoś równolegle z nim idzie w razie czego? Tak, są safety diverzy, którzy podążają po powierzchni za płynącym nurkiem w odległości powiedzmy 1–1,5 metra najdalej za nim i w każdej chwili mogą do niego podpłynąć i mu pomóc, jeżeli coś by się działo. I typu, że straci przytomność, tak? Tak, ale tak jak mówiłam, czekamy na ten moment, jakby wiemy, że nurek stracił przytomność. Zazwyczaj jest tak, że safety diverzy czekają na sygnał dopiero od sędziego. Tak? Sędzia mówi, bierz go. Po prostu, okej. Czy w takim razie zdarzały się jakieś, nie wiem, wypadki podczas bicia takich rekordów lub zawodów? Co rozumiesz przez wypadki? Czy utrata przytomności? Utrata przytomności na przykład. Utrata przytomności zdarza się na każdych zawodach właściwie. Okay. To jest taki, nie chcę powiedzieć standard, ale mało jest zawodów, na których by do tego nie doszło. Dlatego, że jakby utrata przytomności nie do końca jest kontrolowana przez zawodników. W sytuacji, gdy jesteśmy blisko swoich limitów, to już czasami trudno jest nam podejmować decyzję, czy to już jest ten moment, jak mamy się wynurzyć, czy jeszcze możemy trochę popłynąć, tak? Jak dochodzi do niedotlenienia, to pierwsze, co nam zaczyna szwankować, to procesy poznawcze, które zawiadują jakby logicznym myśleniem, tak? Już trochę nie czujemy, czy to już jest nasz limit, czy nie. Czasami wchodzimy w taki stan, że nagle płyniemy, jest super ciężko, a potem nagle zaczyna być łatwo. To jest taka wskazówka, no nie powinno być łatwo, powinno być coraz trudniej, bo jest coraz więcej dwutlenku węgla. No ale zawodnicy czasami jakby płyną w to, o już jest tak przyjemnie, nie? I potem odpływają w marzenia, no bo już tracą przytomność. I zrobili rekord, ale nie jest zaliczone. Tak? No, tak. Czyli tak się zdarzało? No, bardzo często. Kurczę. To jest ta ekscytująca część zawodów, gdy nurkowie płyną naprawdę na duże odległości, albo wiemy, że to dla danego nurka jest blisko jego limitu. No i takie patrzenie, no, czy uda się wypłynąć i wykonać tą procedurę i zachować przytomność, czy jednak nurek straci przytomność. A zdarzało się komuś zrobić wszystko super, wyjść i pomylić się w procedurze? To też. Szczególnie początkujący mają z tym kłopot. I to raczej pewnie wynika z zakłopotania z tego wszystkiego, czy raczej... Wiesz co, to mogą być przyczyny różne, na przykład to, że ktoś za mało wyćwiczył procedurę. Tak patrząc po zawodnikach już startujących od wielu lat, to my każde nurkowanie kończymy procedurą. Czy to jest treningowe, krótkie, nie wiem, z kursantami nawet, no to
żeby to był automat i w sytuacji nawet jak jesteś odtleniony, to tą procedurę wykonasz. Jak ktoś jest jakby mniej doświadczony i nie ćwiczy tego regularnie, no to łatwo jest się pomylić. Czasami bierze górę jakaś ekscytacja związana właśnie z robieniem personal bestu i ktoś zamiast robić procedurę, to tam krzyczy jest, hura, no nie, no i już jest kopana procedura. Zdarza się też, to też jest fajna, trudna zasada, nie można nikogo dotknąć, dopóki nie dostanie kartki od sędziego. W sensie nie można dotknąć zawodnika. I zdarzały się takie sytuacje, gdy na przykład coach razem z zawodnikiem sobie klepnęli piątkę albo nie wiem, z kimś, z kolegą, który na zewnątrz idzie i asekuruję, bo w emocjach jest tak dobre, no super, tak, nie, piona i nagle takie o nie i czerwona kartka. Czy można w takim razie powtórzyć? Na zawodach nie, na kolejnych dopiero. Dopiero na kolejnych, czyli jest jedna próba. Tak. Okej, to lipa. No tak jak na wszystkich zawodach, masz właściwie jeden start, nie? Dobra. Jak jeszcze w ogóle powiedzmy rozpoczynają się takie zawody? Kto daje start, że zaczynamy w tym momencie liczyć czas? Czy freediver, który się, nie wiem, kładzie i zaprzestaje oddychać i zaczyna pływać, czy to na start, nie wiem, sędziego? Generalnie wygląda to tak, że jest lista startowa, więc zawodnicy wiedzą, o której dokładnie godzinie jest ich start, co do sekundy. Po to, żeby mogli przygotować odpowiednio swoją rozgrzewkę tak, i zaplanować jakby nabieranie ostatniego oddechu, nawet liczba oddechów przed startem dla niektórych zawodników jest ważna pomiędzy, nie wiem, rozgrzewkami. Więc jeżeli zawodnik wie, o której dokładnie startuje, to może sobie rozpisać plan, dobra, o tej robię tą rozgrzewkę, potem mam na przykład 2 minuty przerwy, potem robię kolejną, znowu ileś tam minut przerwy, potem mam czas, nie wiem, na transfer do strefy startowej i mam wtedy 2 minuty jeszcze na, nie wiem, relaksację, ostatni wdech zajmuje mi koło minuty, więc tam jakby wszystko musimy sobie przekalkulować. I na zawodach jest odliczanie przed startem oficjalne, i ono się zaczyna 2 minuty od startu zawodnika, jest 2 minutes to official top, zawsze jest po angielsku, później 1,5 minuty, minuta, 30 sekund, 20, 10 i potem 5, 4, 3, 2, 1. Mówimy official top i od official top na zawodach basenowych do 10 sekund zawodnik ma czas na start. Czyli to nie jest tak, że masz 1 sekundę. Mam 10 sekund, żeby się położyć. I wystartować. Drogi oddechowe muszą się zanurzyć zanim usłyszysz 10. I od tego momentu zanurzenia tych dróg oddechowych już jest liczony czas. Tak. I tak samo w dynamice w pływaniu będzie. No tam w dynamice liczy się odległość, a nie czas, więc tylko chodzi o to, żeby zawodnik wystartował w tym oknie 10 sekund. Przy zawodach głębokościowych, których zaraz sobie powiemy o konkurencjach też, to okno startu jest większe, dlatego że są warunki trudniejsze. Czasami może być fala, no nie, albo jakiś silny wiatr i zawodnik, żeby miał jednak więcej czasu na wystartowanie. Jasne. I tam jest 30 sekund. Dobra, to teraz mówimy o zawodach głębokościowych, bo to jest tak jakby trzecia dyscyplina. Druga część, bym powiedziała. Pierwsza część to są zawody basenowe i tam mamy statykę, dynamikę i te 3 rodzaje dynamiki. I jakby druga kategoria zawodów, czy w ogóle dyscyplin freedivingowych to są głębokościowe i one się dzielą na, no też na szereg dyscyplin. Okej. I to polega na tym, w skrócie, jak najgłębiej. Tak. I na różne sposoby. Na różne sposoby, okej, tak. To już mnie ciekawi. Więc znowu, pierwszy podział to są konkurencje, w których obowiązuje zasada stałego balastu. Czyli ilość ciężaru, z którym startujesz, musisz z tym ciężarem wrócić z powrotem na powierzchnię. Czyli przez całe nurkowanie jakby nie możesz zdjąć z siebie ciężaru, który masz na sobie. Ta zasada obowiązuje 3 konkurencje. 4, przepraszam już teraz. Tak, ja się mieszam, dlatego że od 2 albo 3 lat wyodrębniono nową konkurencję, w sensie dynamika jest i w monopłetwie to jest jedna, w 2 płetwach klasycznym stylem i bez płetw. Wcześniej była tylko dynamika w płetwach do wyboru, jak chcesz płynąć i bez płetw. Więc tutaj dynamika i tak samo ten stały balast, tak? Czyli te 3 konkurencje głębokościowe, przy których obowiązuje zasada stałego balastu, to jest free immersion. To jest taka konkurencja, podczas której wspinamy się po linie, nie mamy na nogach płetw. Taka wspinaczka podwodna. Idziemy sobie na dół. Tylko, że w dół, tak.
i potem wracamy do góry, tylko na własnych rękach wspinając się. To tak fajnie wygląda, jakby tak płynęli troszeczkę. No bo to są takie długie ruchy, pociągnięcia i potem szybujemy. I jesteście przypięci do tej liny. Tak, to bezpieczeństwa za chwilę wrócimy, nie? Bo żebyśmy nie pokomplikowali tych konkurencji. Więc pierwsza to jest free immersion, druga to jest stały balast bez płetw, czyli płyniemy żabką, tak jak w dynamice. Nie możemy dotykać liny poza momentem nawrotu i po prostu podążamy, znaczy pokonujemy całą drogę żabką. I trzecia kategoria to jest stały balast w płetwach i znowu w płetwach w monopłetwie albo w dwóch płetwach, ale z ruchem delfinowym i w płetwach z ruchem klasycznym. I teraz w skrócie CWT to jest stały balast z ruchem delfinowym, CWTB to jest w dwóch płetwach od Bifins i CNF to jest bez płetw. Constant weight, no fins. Skróty. Tak. Można się zamieszać w tym. No, bo dużo jest tych konkurencji i tak nie do końca wiadomo, o co w nich chodzi. No, więc tyle. Jeżeli chodzi o konkurencje, w których obowiązuje zasada stałego balastu i te konkurencje pojawiają się na zawodach. Okay. I zostały jeszcze tam dwie konkurencje, które są tylko po to, żeby bić rekordy i one na zawodach się nie pojawiają. To jest konkurencja zmiennego balastu i ją możecie kojarzyć z filmu Wielki Błękit, gdzie się zawodnicy zanurzali za pomocą windy albo dodatkowego ciężaru i wracali na górę na płetwach na przykład albo podciągając się po linie. Tak? Czyli w tej konkurencji chodzi o to, żeby jakby w dół mamy wspomaganie za pomocą dodatkowego ciężaru, ale do góry musimy już wrócić o własnych siłach. Dowolnie. I tu rekord świata jest około 150 metrów. I ostatnia z konkurencji, która już na przykład AIDA odeszła od ratyfikacji rekordów, dlatego że wiąże się to ze zbyt dużym ryzykiem, jeżeli chodzi o chorobę dekompresyjną, czy w ogóle wypadki, to jest No Limits. I ta konkurencja polega na tym, że zanurzamy się za pomocą balastu albo jakiegoś urządzenia, tak zwanej windy i wracamy też za pomocą tej windy, balonu wypornościowego. Czyli czym szybciej, im głębiej, tak? Czyli to jest taka statyka plus głębokość, nie? Bo jakby zawodnik nic nie robi poza wyrównywaniem ciśnienia i wstrzymywaniem oddechu. Jest opuszczany i wyciągany, tak? Tak. I tu rekord świata wynosi 214 metrów. Wow. I był taki zawodnik Herbert Nitsch, Austriak, który przygotowywał się do 300 metrów, ale podczas nurkowania na 240 treningowego właśnie skutkiem tego nurkowania była choroba dekompresyjna, która go niestety sparaliżowała i na tym zakończył swoje próby. Więc od tego czasu AIDA stwierdziła, nie będziemy ratyfikować tego, to jest już zbyt duże niebezpieczeństwo. Więc myślę, że tylko w tej konkurencji można rekord Guinnessa bić. Tylko, jakby ktoś chciał. Mówiliśmy też o bezpieczeństwie przy takich głębokościowych. Freediver jest przypięty do liny, ale też nie, jeśli płynie żabką, tak? Jest też przypięty do liny wtedy. Ale nie może jej dotknąć. Tak. Najlepszy byłby obraz, żeby jakby pokazać, jak wyglądają te konkurencje, bo trochę jak się opowiada tak na sucho, to trudno sobie wyobrazić, jak to jest, ale spróbujemy. Jakbyście mieli kawałek liny, to możemy pokazać. Nie mamy liny. Nie macie, no to spróbujemy. Dobra, zawodnik opuszcza się, płynie wzdłuż liny. Lina jest koniec liny, na którym znajduje się talerzyk. Pod talerzykiem wisi tam balast i kamera, która filmuje wszystko, co się dzieje na dole. Czyli żeby zobaczyła nurka, że... Żeby też sędziowie mogli zobaczyć, czy nurek tam nie popełnia jakichś błędów. Talerzyk jest ustawiony na taką głębokość, którą zadeklarował nurek przed startem. Czyli to nie jest tak, że my sobie płyniemy, gdzie nam się uda dopłynąć, tylko dzień przed rozpoczęciem zawodów każdy nurek deklaruje głębokość, na którą się wybiera. Czyli nie ma przypadku. Czyli... I ta głębokość nie może być większa według przepisów niż 5 metrów więcej niż jego maksymalna głębokość osiągnięta w przeciągu ostatnich 3 miesięcy treningowych. Tu chodzi o bezpieczeństwo płuc nurka. I na końcu tej liny jest talerzyk, tak? Lina jest ustawiona na głębokość, którą chce freediver i freediver jest przypięty smyczą do liny, także ta smycz się zatrzymuje o talerzyk, który jest na końcu liny. Nie pójdzie głębiej. I nie ma szansy, żeby nurek po pierwsze odpłynął gdzieś od liny i zgubił ją, bo ta smycz jest jakby tak przypięta do nurka, że on jakby sama nie spadnie, nurek musiałby ją wypiąć celowo. I teraz w razie wypadku
ta główna lina jest wyciągana za pomocą przeciwwagi, która jest na powierzchni, albo silnika, który jest na łodzi, czy tam nie wiem, na jakiejś platformie, z której startujemy. Tak? I tu od razu wyprzedzam pytanie, które pewnie masz, czy są nurkowie sprzętowi, którzy nas asekurują. Tak. Nie ma ich tam, dlatego że oni nie mogliby nas wyciągnąć na powierzchnię z taką prędkością, z jaką zrobi to przeciwwaga, czy No tak, system na takich silnikowy. głębokościach musieliby posiedzieć na deko, a tak długo nie wstrzymacie oddechu. Nie? Tak. Czyli w sytuacji awaryjnej silnik was wyciąga albo spada kamień, który też ciągnie po prostu. Tak, jest zrzucany po prostu przez obsługę, która jest na powierzchni i nurek jest wyciągany. Natomiast też, żebyście mieli pojęcie takie o tym, jak te wypadki potencjalne wyglądają pod wodą, to najczęściej utraty przytomności są na powierzchni. Głęboki blackout to jest 10 metrów. A ekstremalnie głęboki jest poniżej 20 i zdarza się niesamowicie rzadko. Więc tak naprawdę my nie potrzebujemy asekuracji na głębokości w ogóle, tylko na tych ostatnich metrach, bo tam może dojść do niedotlenienia. Natomiast jakby się coś tam zadziało i na przykład nurek nie wróci po zadeklarowanym czasie też, albo safety freediver widzi, że coś jest nie tak, to sygnalizuje na górze, że jakby nie halo i wyciągamy, no to taki nurek wtedy ląduje na powierzchni szybko. A jak wygląda takie ustanowienie rekordu? Nurek zjeżdża na sam dół do tego talerzyka, bierze jakąś karteczkę, sznurek i wraca na górę i pokazuje, że... Tak, dokładnie. I płyniemy na dół, bierzemy tak zwanego taga, chowamy go sobie pod kaptur, nie wiem, gdzieś w zęby, wracamy do góry, wynurzamy się, procedura powierzchniowa do sędziego, potem jest 30 sekund co najmniej, które sędzia musi poczekać, żeby sprawdzić, czy nurek na pewno nie straci przytomności w tym czasie. Wydaje werdykt, no i trzeba pokazać tego taga. Jak się go zgubi po drodze... Właśnie pytanie, czy ktoś zgubił? No. Naprawdę? No tak, zdarza się. Jak go źle wsadzisz pod kaptur, albo z jakiegoś powodu trzymasz go w ręku, a robisz free immersion, albo nawet nie robisz free immersion, ale trzymasz go w ręku i nie wiem, no zrobisz jakiś ruch i on ci wypadnie, no to nie ma. Nie zaliczamy. No. I nie można ponownie. Nie. Następnego dnia. Następnego dnia. Jeżeli zawody mają taką jakby formułę, że możesz drugi raz zrobić to jest samo. jeden tak, czy więcej? Tagów wisi dużo na dole, bo to nie jest tak, że po każdym wyciągamy nurku, tylko tam wisi, nie wiem, ze 20, zależy ilu jest zawodników. Ja bym brał po kilka, na pewno. No ja z tej mojej stówy wziąłam chyba 2. I wtedy znowu procedura powierzchniowa, tak, odklikanie się u sędziego, karteczka, tak. Rekord zaliczony. Tak jest. I głęboki wdech. I potem można poddychać już na spokojnie. I takie rekordy bije się, rozumiem, tylko gdzieś na głębokich akwenach, bo nie mamy tak wielkich basenów. No na basenie nie. Chociaż na Deep Spocie też były zawody basenowe w zeszłym roku, głębokościowe. Teraz chyba zresztą też będą pod agidą AIDY. No ale limit jest 45 metrów, tam 44 tak naprawdę. Więc można porobić oficjalne wyniki, no ale one będą jakby dalekie od rekordów świata. Ale dla początkującego, czy ktoś, kto dopiero zaczyna, to też dobre miejsce do treningu. Tak. Na przykład rekord polski bez płetw wynosi tam 46 metrów, chyba 47. Nie wiem. Bo mój był 46, ale później nie wiem, czy Agnieszka Kalska chyba go poprawiła trochę. No więc robienie 404 metrów w Deep Spocie plasuje cię blisko rekordu polskich kobiet. Brzmi naprawdę super. Więc można poszaleć. Tak. I 27 marca będziemy próbowali polskim zespołem bić rekordy w statyce i dynamice. Tak. W dynamice. W statyce chyba nikt nie będzie się przymierzał, ale to jest tak, że no, może ktoś akurat będzie miał dobry dzień i zrobi. Może ja. No, możesz spróbować. Jeszcze nie wiem jak, ale leżenie i nic nie robienie brzmi naprawdę sympatycznie. Nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o start w zawodach. Znaczy nie trzeba być profesjonalistą, żeby wystartować, tylko tak naprawdę każdy może przyjść i spróbować swoich sił oficjalnie. Dobrze jest trochę doczytać o zasadach, co zrobić, żeby to nurkowanie było uznane. Ale to też my, sędziowie, będziemy tym osobom, które będą zupełnie zielone na zawodach, jeszcze raz przypominać o tych najważniejszych zasadach. Czy na najbliższych zawodach będziesz sędziowała? Tak. To trzymam kciuki, żeby dobre werdykty były. No, ja trzymam kciuki za zawodników, tak, żeby im się dobrze pływało. Mam nadzieję, że będzie się dobrze pływało, także dzięki za wyjaśnienie tych wszystkich dyscyplin i różnych rodzajów i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku. No, na pewno. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki.
Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.